Żbur, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem widzicie pastorał, będziemy spolować z podchodu. Słuchajcie się, jak te ptaki śpiewają. Poranek, świt. Jesteśmy na uprawie, tak jak Wam wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, bardzo nietypowej, dużej uprawie. Później ponagrywamy z drona, zobaczycie. Tak naprawdę jesteśmy na uprawie dzikiej róży. Jeszcze jest trochę ciemno do nagrywania, ale przejdziemy. Dzisiaj sobie obejdziemy taki spory kawał terenu. Tam na sąsiednim rewirze jest potężne pole rzepaku, a dziki o tej porze roku lubią rzepak, po prostu go szukają. Tu akurat nie ma, to jest chyba jedyne pole rzepaku, więc mam nadzieję, że coś będzie nam wracać tutaj. Bardzo fajny teren, zróżnicowany, górki, pagórki, więc będziemy sobie wychodzić na górę, patrzeć, co się dzieje. Jak dojechaliśmy, tu już była koza z rogaczem, jeszcze było całkowicie ciemno, przebiegły nam przed samochodem. No i zobaczymy, mam nadzieję, że się uda dzisiaj coś nagrać. Dawno tu nie byłem, naprawdę, nie wiem ile czasu, ale no sporo, z rok czasu tu nie byłem na pewno. Obejrzymy, co się tutaj dzieje. Zawsze tu dziki były, zawsze. To jest taki, za mną płynie rzeka, na której urzędują bobry. Rzeka, taki ciek wodny, a nie strumyk, ale bardzo dużo bobrów, więc no może coś uda się ponagrywać. Idziemy powoli, dzisiaj z kiplaupem, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nam święty Hubert coś pokaże. Wyjdziemy sobie za Michałem, za kamerą, pójdziemy kawałeczek i wyjdziemy na górkę, na szczyt i zobaczymy, co się tam dzieje. Ruszamy. Z racji tego, że mimo, że jest już prawdziwa wiosna, słychać ptaki śpiewające, bażanty tokujące, to jest przymrozek, słuchajcie. Wychodziłem z domu, było -2, auto było zamarznięte. Przyjechaliśmy tutaj, jesteśmy wyżej względem położenia, gdzie mieszkam, więc tu dopiero jest siło. Zobaczcie, jak się zrobi całkowicie widno, ale z drugiej strony fajnie, bo za potokiem, który płynie tutaj, jesteśmy na tej uprawie tej róży, mamy pole uprawne. Tam jest pole pszenicy i przy takiej pogodzie będzie widać ewidentnie przejścia zwierzyny praktycznie jak na śniegu. Ja do Was mówię, rogacz nas poszczekał. A nawet było widać. Było go widać, żeśmy szli. W każdym bądź razie, jeżeli dziki będą schodziły gdzieś z tych pól, najpierw mamy pole pszenicy, później jest to pole rzepaku duże, no to będziemy widzieli przejścia. Natomiast największy weksel, największy ciąg zwierzyny zawsze był w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, tutaj. Tu jest takie wcięcie, enklawa i one z reguły zaszły do swojej dziennej, stoi za moje plecy z tymi. Dlatego wyjdziemy sobie jeszcze kawałek i przejdziemy przez szczyt, zobaczymy, czy tam ich nie ma. A później my sobie zobaczymy z drona, a szczególnie po to wylecimy dronem, żeby Wam pokazać, jeżeli były przejścia, no to będzie je fajnie widać. Dobra, ruszamy dalej. Widzicie, buchty są
dzików, buktowiska. Praktycznie tutaj w tym miejscu widać bytowanie tego zwierza bardzo intensywnie, tak? Ale to jest stare, to nie jest świeże. Tam troszeczkę wcześniej były świeższe, ale też nie jakieś takie, że tak powiem, ciepłe miejsca, w których buktowały. Natomiast tutaj widać, ewidentnie dziki tutaj chodzą. Patrzę cały czas, spoglądam na ten rzepak, czy coś jeszcze nie będzie wracać, bo jeszcze jest wcześnie. No ale na razie spokój. Jakieś sarny, bażanty tylko słychać. Były świeżutkie tropy jeleni. Idziemy tam na górę. Idziemy sobie w dół, jeszcze zobaczymy. No cały czas się będziemy poruszali po tej uprawie tej dzikiej róży. Później zahaczymy takie fajne łączki. Poglądamy sobie, może jakiegoś rogacza spotkamy ciekawego. I trochę o kozłach wam opowiadam, dlatego że jesteśmy na przednówku polowań na rogacze. Wielu z Was czeka na 11 maja, a my czekamy na ruję tak naprawdę. Aczkolwiek oczywiście jak będzie po 11 maja, a spotkamy pięknego rogacza, no to rozstrzelimy, tak? Dobra, idziemy sobie dalej, cały czas pod górkę i wyjdziemy na szczyt. Zobaczymy co z drugiej strony wzniesienia. Z racji tego, że jesteśmy na przednówku polowań na rogacze, chciałem Wam coś pokazać. Tutaj mamy ewidentne ślady przemachania przez rogacza parostkami i wycieranie sypu. Z rogaczami to jest tak, one są w tej chwili już prawie poukładane terytorialnie, aczkolwiek rogacze starsze, 4, 5, 6 lat, mają swój rewir i one bardzo często tolerują na tym rewirze rogacze w wieku, nie wiem, 2 do 3 lat. Natomiast wszystkie w podobnym wieku do tego, który zajął rewir pierwszy, będą z tego rewiru przez tego pierwszego przeganiane. Oczywiście czasami dojdzie do walk między nimi zaciętych i te walki wyłaniają zwycięzcę, że tak powiem. Natomiast tutaj możecie zauważyć, że takich miejsc, w których rogacz oznaczył terytorium swoje, jest bardzo sporo, tak? I teraz, jeżeli byście zmapowali sobie to miejsce, w którym on oznacza terytorium, to powinien Wam wyjść w przybliżeniu okrąg. I każdy rogacz, od jednego miejsca do drugiego, od jednego krzewu, drzewka, bieliny, gdzie wyciera, oznacza swoje terytorium. Utworzy to nam powiedzmy kółko, tak? Ale to nie do końca tak jest. Natomiast tu każdy rogacz, który wchodzi na ten teren inny, wie, że on już jest zajęty przez innego kozła. Idziemy dalej. Doszliśmy do miejsca, które tworzy poniekąd taki dziki sad. Tu mamy bardzo dużo drzew owocowych. One kwitną teraz na biało. Akurat tu mamy czereśnie, z tyłu była grusza, tam są jabłonie. To jest miejsce taki jesienna spiżarnia. Jak wszystkie spady są owoców, to można tu bardzo często spotkać dziki, jelenie, ale również przede wszystkim borsuka. Akurat tu jest miejsce, jest taka potężna skarpa, tutaj są nory i one tu mają po prostu stołówkę. Te drzewa się tu nie wzięły znikąd, z racji tego, że my polujemy, jesteśmy na terenach poniemieckich. Podejrzewam, to dokładnie wiem, że posadzili je tu Niemcy, tak, bo one są już takie grube, że sam czas po prostu pokazuje, że ludzie, którzy tu mieszkali przed nami, no po prostu te drzewa tutaj posadzili. Podejrzewam, że gdzieś na dole był jakiś dom stary, dlatego powstał nam taki dziki sad zróżnicowany, bo są tutaj
i mirabelki, śliwki, mamy czereśnie, mamy jabłoń, mamy grusze, praktycznie wszystko. Nawet leszczyny tam na dole rosną. Idziemy dalej pod górę. Widzicie, wyszliśmy na górę, w oddali w mgle widać Kłodzko i jest to pole rzepaku, o którym Wam opowiadałem. Mamy tam rzepak, pszenicę między rzepakiem a strumieniem, z którego dołem zaczynaliśmy nasz podchód i weszliśmy sobie na górę. Z tej strony też jest pole, tutaj pomiędzy nami, między strumieniem a tym polem, na którym stoimy, mamy uprawę tej róży. Jest jedno przejście, już widać, że coś schodziło. No teraz nie wiem, czy to były dziki, czy być może sarna zrzuciła rosę. Ale wyjdziemy sobie na ambonę, te ambony pięknie widać i popatrzymy. Ten rzepak taki jest, on nie powschodził miejscami. Więc jeżeli zobaczymy gdzieś dziki tam w tym rzepaku, myślę, że one w tym rzepaku jeszcze nie leżą. Chociaż u nas to jest tak, że rzepak stanowi ostoję dla zwierzyny, nie tylko dla dzików, ale tam zalegają sarny, drapieżniki typu drapieżniki, lisy, borsuki, ale również jelenie. Ale to jeszcze ten rzepak jest za mały na to. Wyjdziemy sobie do ambony, mamy 100 metrów, siądziemy chwilę na ambonie, bo tu mamy przepiękny widok, popatrzymy, czy coś się dzieje na różach, albo coś przechodzi. Na razie to jest wiosna, ta zwierzyna z tym jedzeniem, pobieraniem pokarmu, nie ma go za dużo, więc no musi szukać, tak? Więc idziemy na ambonę, usiądziemy chwilę. Jak widzicie, mamy super kozła, mamy kozła, nie super kozła. Selekta. Zwróćcie uwagę na jego suknię. Zwróćcie uwagę, jak ta jego suknia jest brzydka. Po prostu masakra. On zmienia teraz oczywiście, jest w etapie zmiany sukni z zimowej na letnią. Ja nie wiem, co jest takiego fascynującego w polowaniu na rogacze w maju. Oprócz przyrody, oprócz tego, że to jest początek sezonu, to nie widzę nic porównywalnego z tym, jak się poluje na rogacze w lipcu, w sierpniu, kiedy one są pięknie wybarwione, są pięknie żółte, wyglądają zupełnie inaczej niż teraz. No ale są tacy, co po prostu jadą i strzelają, żeby tylko strzelić. Natomiast gdyby to był przepiękny, gdyby dzisiaj był 11 maj, byłby to przepiękny mełkus, to pewnie byśmy go strzelali. Ale z racji tego, że nie ma jeszcze sezonu na rogacze, żadna rewelacja, zwykły szóstak nieregularny albo nawet widłak, niech żyje. Idziemy na morze.
No jest za nim. Jak widzieliście przed chwilką, jak podchodziliśmy tutaj pod górkę, był rogacz, którego nagrywaliśmy. Starszy rogacz, w granicach 4-5 lat. Nie był jakiś bardzo młody, wytarty. I przyszedł nam drugi, który bytuje na tym samym rewirze. Na tym samym rewirze co ten, czyli młodszy, niewytarty. Moim zdaniem to był rogacz w drugim porożu, tak? Ale głowy nie dam. Jeżeli był w pierwszym, to był mega przyszłościowy. Natomiast one się tolerują. To samo pole, jesteśmy na uprawie, to jest chyba jęczmień. Jesteśmy na jęczmieniu. Na tym samym polu praktycznie żerowały dwa, które się tolerują. Gdyby były rogacze dwa starsze, w podobnym wieku, one by się przeganiały. Stoimy i patrzymy, co się dzieje. Ten zając, tu sarna. Obserwuję dookoła, nawet na ambonę nie wchodziliśmy, nie ma takiej potrzeby. Stoimy sobie na szczycie górki. Zaraz zejdziemy przez las, pójdziemy sobie ścieżką, wydeptaną przez zwierzynę notabene i zejdziemy na dół, tam z takiej łączki. Spróbujemy tam jeszcze jakiegoś kozła obejrzeć. Tutaj mamy ewidentnie ciepłe budowisko dzików. Pewnie pojedynczego dzika. Kupnia pewnie szukało snui albo innego białka. Jak żeśmy schodzili w dół, to się gałąź złamała dosyć mocno. Albo go ruszyliśmy, ale idziemy na dół. Tutaj to jest dosłownie przed chwili. To jest bardzo świeże buchtowisko. Idziemy na dół. Zeszliśmy z góry. Jesteśmy na takiej naprawdę malowniczej, pięknej łące śródleśnej. Z jednej strony płynie strumyk, nie ten sam, z którego zaczynaliśmy, tylko tu jest drugi. One się tam dalej łączą. I powiem Wam, że tam przede mną, za tym strumykiem już są pola uprawne. No i pięknie łąka oddzielona ze starą wierzbą. Na środku kawałek pola uprawnego. I teoretycznie myślałem, że będzie tu jakiś rogacz na tej łące. Niestety nie ma, ale pora na polowanie na sarnę nie jest dobra. Ja myślę, że najlepsza pora to jest dopiero jak słońce wyjdzie. Sarna też czeka, aż rosa opadnie, zrobi się troszeczkę cieplej. Ale wynika to między innymi z tego, że ona ma taki cykl żerowania. Najlepszy moment do polowania na rogacze na początku sezonu to nie jest godzina 4 rano, tylko ja myślę, że dopiero od 6, jak już to słońce wyjdzie, no to wtedy tą sarnę widać bardziej aktywną na polach. Postoimy chwilę, że jakieś dziki nie będą przechodzić jeszcze, chociaż już myślę, że marne szanse. I wrócimy sobie wzdłuż potoku, wyjdziemy sobie na górę, obejdziemy, zobaczymy, jaka jest struktura upraw, bo też tu przyjechałem specjalnie, żeby zobaczyć, czy nie jest jakiś groch posiany, bobik, bo kukurydzy u mnie nie ma, więc powiem Wam, że trzeba popatrzeć, co się dzieje na polach. Ewentualnie później sobie obejrzymy po rosie, gdzie jakieś przejście, tu było jakieś przejście pojedyncze, ale to nawet mógł borsuk iść, bo to tak było szeroko, ale zrzucona rosa, więc myślę, że to nawet podejrzewam, że może borsuk. Natomiast bardzo często dziki też wracają stąd, przechodzą tutaj i idą dalej na wąwóz. Ale na razie nic nie ma. Poczekamy jeszcze chwilę. To, co mówiłem Wam na początku na temat czemchania. Słuchajcie, zobaczcie, jakie miejsce. Najstarsze drzewko, które zostało oczemchane. Następne. I tu mamy praktycznie świeże, sprzed kilku dni. Więc ewidentnie widać, że rogacz wraca i cechuje w pobliżu kolejne, tak? Więc tutaj jakiś rogacz jest na pewno. On sobie robi obchód, być może nawet ten, którego nagraliśmy tam do góry. To jest jego rewir. I tutaj widać, jak pięknie oznaczył swój teren. Za chwilę Wam pokażę jeszcze jedno miejsce. Nawet tutaj Michał się tylko odwróci. Kiedyś ta łąka była użytkowana
podejrzewam, w 99% przez gospodarza wypasał tutaj owce. Resztki ogrodzenia z drutem kolczastym, które tutaj pozostały, świadczą tylko o tym, że ewidentnie były tutaj wypasane owce. Teraz już nikt tego nie trzyma. Ogólnie u nas tutaj jest, gospodarze trzymają bydło, natomiast owiec już raczej nikt nie trzyma. Ale takie właśnie pozostałości ogrodzenia świadczą o tym, że tutaj były wypasane owce. Idziemy. Jak sobie chodzimy, wracając do tego ogrodzenia jeszcze, to wam powiem tak, że kiedyś bardzo często wykorzystywano przy tego typu grodzeniach słupki wierzbowe, dlatego że wierzba, która była ucięta w miarę świeżo, wkopana w ziemię, puszczała pędy. Wyglądało to naprawdę ładnie, bo dosyć dużo o tym wiem, bo mój dziadek świętej pamięci hodował owce. Akurat ten ze strony taty, który nie polował, więc u nas te ogrodzenia były robione głównie z tych słupków wierzbowych i to później naprawdę stanowiło taki przepiękny element krajobrazu. Jak one puściły swoje pędy, to wyglądało to naprawdę ładnie. A za mną widzicie miejsce, gdzie dziki buktowały, dlatego że tu mamy dęby, tak? Ten rok był rokiem nasiennym lasu, dęby, żołędzie spadały i pod każdym dębem widać takie place. Praktycznie tutaj bardzo dużo dębów rośnie na skraju lasu, na granicy lasu i pola, więc tutaj ewidentnie dziki żerowały przez całą zimę. I jakbyśmy przeszli wzdłuż, tam są następne dęby, następne i widać, że one tutaj urzędują. Jeszcze z tyłu widać za mną sporo kwitnących na biało drzew, tak? Także tutaj mamy takie zagłębie owocowe, jak wam wspomniałem wcześniej. Dobra, idziemy dalej, wyjdziemy sobie na górę, na pola, zobaczymy, czy nie ma jakichś saren. Bo na dziki już chyba nie liczę. Idziemy dalej. I patrząc na tropy, dziki były tutaj. My byliśmy tam, one były tu. Zeszły na dół, pewnie gdzieś wąwozem sobie poszły. No jak widzicie za mną, może tu jeszcze żołędzi szukały. Bo widać, że tu świeże niektóre bukty są, więc zajrzały. Jeszcze pobuktowały i zeszły sobie na dół. A my byliśmy zupełnie z drugiej strony. Bywa i tak. Idziemy dalej. Koźle i młody rogacz.
migdalowego rogacza. Myślę, że srebro to spokojnie. Piękne. Przednie odnogi mało tego. Na lewym parostku moim zdaniem jest selektem, ponieważ ta tylna odnoga jest krótka. Widzieliście jak czemchał? I to jest właśnie to, co wam opowiadałem od początku odcinka. Strasznie mi się podoba, że nie ma scenariusza. Idziemy, coś tam sobie w głowie ułożę i w międzyczasie wszystko to jest na potwierdzenie. Zwierzyna albo ślady czy tropy zwierzyny, które spotykamy po drodze, są potwierdzeniem tego. Więc tutaj było widać, jak oznaczał ten i sobie poszedł dalej. Myślę, że początek 11 maj trzeba będzie tu przyjść i poszukać tego kozła. Idziemy dalej. No i co, nasz podchód dobiegł końca, rozładujemy sobie broń. Jesteśmy już po polowaniu. Zwierzyny było sporo, dzików nie spotkaliśmy. Ale fajnie, powiem wam, że przymrozek jak w listopadzie. Oszronione te róże, to wszystko było oszronione mocno. Zwierza było, były zające, były sarny. Drapieżnika nie widziałem, co mnie cieszy. Był piękny rogacz, za którym warto będzie tutaj przyjść. No i fajny spacer. Powiem wam, że spacer taki na poziomie 4 km, górka, dołek, praktycznie cały czas wokół tych dzikich róż, tropów, śladów, zwierzyny, pytowania masę, ale nie zawsze się uda strzelić. Natomiast no tak wygląda polowanie. Następne pewnie się wybiorę na zasiadkę, tak mam, za mną chodzi ta ambona przy tym rzepaku, tam jest taka fajna ambona i tam sobie może siądę przy tym rzepaku, zobaczymy, może coś uda się nagrać. Ja wam mówię, Daszbur, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.